Spotkam się tutaj ja, Zuza Kawka, z Eli. Cześć, jestem Eliza Mikucka. Jesteśmy tutaj nagrywając filmik Słowa Mosty w stronę dialogu. Temat dzisiejszego odcinka to dlaczego ludzie mnie nie słuchają. I ten filmik powstał między innymi dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+ w porozumieniu z Fundacją Trampolina. I dzięki tej inicjatywie mogłyśmy wspólnie wyjechać na intensywny, na IIT w Norwegii. Jest to Intensive International Training, gdzie uczyłyśmy się, doświadczałyśmy tego, czym jest porozumienie bez przemocy. I tak jak już powiedziałam, ja się nazywam Zuza Kawka i jestem trenerką komunikacji opartej na empatii. Jestem też coachką i mediatorką. Eliza, powiesz coś o sobie? Jasne, ja też jestem trenerką komunikacji opartej na empatii i jestem w procesie certyfikacji przez CNVC, tak jak Zuza. Oprócz tego to jeszcze zawodowo jestem psychoterapeutką w treningu i pracuję też metodą IFS, więc dużo sesji indywidualnych na co dzień. Okej, dobra, no to słuchajcie, to przejdziemy do głównego tematu, czyli do tego, jak to jest, że ludzie nas nie słuchają. Chciałam się Ciebie, Eli, zapytać, czy zdarzyło Ci się kiedyś, że miałaś takie wrażenie, poczucie, że ktoś Cię nie słucha? Takie doświadczenie w ogóle jakieś, którym chciałabyś się podzielić? Tak, zdecydowanie tak. I nawet teraz od czasu do czasu mam takie doświadczenia, mimo że mam taką jakąś wspierającą grupę, nad którą sobie pracuję wokół mnie, to zdarzają się takie chwile. I jednym z takich rzeczy, które jakoś najbardziej mnie dotykają w tym, że nie czuję się taka słyszana, jest to, gdy ktoś od razu wchodzi do konkluzji, na zasadzie, że ja opowiadam jakąś historię, która jest jakaś emocjonalna, dla mnie jakaś ważna, ja sama siebie trochę odnajduję w tej historii, a druga osoba trochę tak działa, jakby ona już wiedziała, co ja chcę powiedzieć. I jasne, można mieć takie podobne doświadczenie, no bo tak, ale jednocześnie to jest na tyle osobiste, że ja mogę mieć inaczej, ja mogę mieć za tym inne uczucia, ja mogę mieć inną prośbę do siebie, a po tym przerwaniu jest zaraz jakaś strategia, co ja mogę zrobić konkretnego. I to jest chyba tak, że ja nie jestem wtedy jeszcze na to gotowa, że to jest taki moment, że ja bardziej chcę siebie zrozumieć. No, a druga kwestia to, że czasami to jest tak, że ja już tego próbowałam, tak, i to mi nie zadziałało i to mnie wkurza, a jednocześnie tutaj słyszę, że zrób to i jestem wtedy jakoś tak zalewana, że czuję, że nie ma przestrzeni dla mnie. I to jest chyba taki najtrudniejszy rodzaj bycia nieusłyszaną, że jakoś też to mi się łączy z tym, że jakoś może nie jestem na tyle ważna w tej rozmowie, w tym momencie, żeby mnie do końca wysłuchać i dać mi tę przestrzeń. Jeszcze chyba taką rzeczą, która jest dla mnie taka jakoś trudna, to jest to, że jak mam jakiś temat głęboki dla mnie, albo nawet niekoniecznie musi być super głęboki, ale że jest zaraz, okej, no dobra, ty tak masz, a wiesz, co umie. A ja mam tak, że też jest tak, że ten reflektor na mnie jest troszeczkę za krótko, że ja bym potrzebowała więcej, może jakiegoś takiego po prostu bycia przy mnie, a zaraz jest zmiana tematu i to też jakoś jest dla mnie takie trudne. Że jakoś miałabyś więcej przestrzeni dla Ciebie, żeby ona była i tego czasu. Tak, zdecydowanie. I jeszcze myślę o jakiejś takiej jakości, jak ją ubrać w słowa, że jest to takie trochę psychologizowanie, że zaraz się czegoś doszukujemy, że na przykład, a to taki styl przywiązania, albo a wiesz, może to jest taka trauma, albo taka rana, albo coś. I w tym momencie jakoś tak, nie, że może na jakiś backstage to też by był fajny temat, ale gdy ja potrzebuję być usłyszana, to też jest jakieś takie, może za mocno, albo może bez mojej zgody, albo po prostu jeszcze nie w tym, że to nie jest ten moment na to. Ale może ty, Zuza, masz coś, co tak też cię porusza w tym, że nie jesteś usłyszana. To znaczy, że masz taką świadomość, że nie jesteś, bo może być różnie. Tak, a ja właśnie odpowiem przewrotnie.
bo bardzo jakoś mocno to rezonuje we mnie to, co powiedziałaś i się pod tym podpisuję i też jakoś mi jest to bliskie. A pomyślałam sobie z tej drugiej perspektywy, z tej drugiej strony, czemu ja czasem kogoś nie słucham i czemu wiem i czuję, że nie poświęciłam tyle uwagi, ile ta druga osoba by potrzebowała, a jednocześnie jakoś chcę w tej rozmowie być ze sobą i ze swoją agendą i z tym, czym ja się chcę podzielić. No i właśnie tak się zastanawiam, o czym to jest. I myślę sobie, że to często wynika z jakiejś takiej potrzeby, tak dużo ekscytacji i dużo jakichś emocji, że ja trochę czuję się jak takie dziecko w szkole albo w przedszkolu. Ja chcę odpowiedzieć, teraz ja. Że to jest tak dla mnie bardzo ważne, że ja chcę się tym podzielić. Więc na pewno to jest to miejsce. Myślę sobie też często, na przykład mój syn mi tak mówi: o mamo, ty mnie nie słuchasz. Ty w ogóle nie słuchasz, co ja do ciebie mówię, chociaż mi się wydaje, że ja naprawdę całą swoją energię i uwagę poświęcam na to, żeby go wysłuchać, ale tak naprawdę, i to jest też pewnie coś, o czym ty mówiłaś, nie? Że ja już mam pomysł na to, co on mi chce powiedzieć, ja już mam pomysł na rozwiązanie, na strategię, na to, jak my możemy właśnie zadbać, zaopiekować ten temat i wtedy on mi właśnie mówi: mamo, ty mnie nie słuchasz. No jasne, że ja cię nie słucham, bo ja już chcę być 2 kroki do przodu. I tak, i myślę sobie, że to pewnie jest powszechne i często jakoś nas spotyka i jak jesteś niesłuchana, jak masz taką myśl, że ta druga osoba cię nie słucha, to jak się z tym czujesz? Czy to jest jakoś trudne dla ciebie? Generalnie ma to dla mnie duży sens, bo tutaj u jednej osoby i u drugiej są różne ważne potrzeby, które trzymamy i jednocześnie z tym niebyciem słuchaną mam pewną trudność, no bo to jest dla mnie ważne, być usłyszaną wtedy. Jednocześnie też przyjmuję, że ktoś może nie mieć zasobów, nie mieć uważności i nie chcieć być w kontakcie w tym czasie. I też dlatego bardzo zapraszamy na nasz kolejny filmik, który będzie o tym, co możecie zrobić, żeby zostać usłyszanym, co takiego możecie zaopiekować, czy sami zaproponować, żeby te połączenie i ten kontakt miało miejsce rzeczywiście. I też sobie myślę, dlaczego to jest w ogóle takie ważne, żeby być wysłuchaną, żeby ludzie mnie słuchali, żeby zostać usłyszaną, że o co w tym tak naprawdę chodzi? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. I dla mnie to jest o takim połączeniu, o kontakcie, że ja czuję, że ja jestem tutaj z tą drugą osobą i że ja jestem dla niej, ona jest dla mnie i że ta rozmowa jest jakimś takim łącznikiem i że jako ludzie mamy umiejętność mówienia i tak sobie myślę, że wtedy ja się jakoś jestem wzięta pod uwagę, czuję się widziana, jakaś bliskość się między nami buduje, więź i tak, no jakoś to jest bardzo dla mnie ważne. A jak ty masz, Eli? Ja się podpisuję pod tym, co mówiłaś i jeszcze do mnie mam taką myśl, że my też jesteśmy ludźmi społecznymi po coś, że tego drugiego człowieka potrzebujemy. I dla mnie to wysłuchanie jest też o tym, że ja jestem częścią czegoś, że jestem trochę o wspólnocie, trochę o wsparciu, trochę o zaufaniu, ale też o tym jakby o tej swojej wiosce czy stadzie, że ja mam do kogo mówić i ten ktoś chce mnie słuchać i że jest to ta relacja, wymiana, przepływ i że czuję się wtedy ważna i przyjęta. I to są takie też jakieś potrzeby, które wiodą mnie przez życie, że ja chcę być ważna i ja chcę być akceptowana, chcę być przyjęta i dlatego to, że jestem usłyszana, dużo mi robi. Jakoś myślę, że to jest mega ważne to, o czym mówisz. I słuchajcie, w kolejnym filmiku będziemy się dzieliły z wami tym, jak mówić, by nas słuchano po prostu, że jak to robić, żeby czuć ten sens i czuć się ważnym w relacji.